wszystkim. Dzisiaj na warsztacie w Autoserwis Dworaczek Renault E-Space 2016 rok, 1.6 DCI Nabi Turbo i przebiegu, uwaga, 140 000 km. I problem z ubytkami płynu chłodniczego. Auto się gotuje, znika płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym. Po odkręceniu korka ten płyn wraca, słuchajcie, jedziecie dalej, później znowu wnika, możecie sobie odkręcić, on znowu wraca. Auto było diagnozowane w wielu warsztatach, łącznie z autoryzowanym serwisem. Warto też dodać, że klient ma to auto od nowości i to pierwszy od nowości ma z tym problem. Nie wiem, dlaczego tak jest i dlaczego serwis nie potrafił tego zdiagnozować, ale to nie mi to oceniać. Słuchajcie, zrobiliśmy test uszczelki pod głowicą, montując tester na zbiorniczku wyrównawczym. I większość warsztatów tak robi, że montuje testery na zbiorniczkach wyrównawczych. Również my montujemy też i sprawdzamy tam. I wyszedł negatywny. A jednak ciśnienie w układzie dalej było. Padło podejrzenie na pompę wody, ale wpadłem na jeszcze taki jeden pomysł, bo już kilkukrotnie to robiłem, że wpiąłem się w układ chłodzenia w odpowietrznik. I zobaczcie, jakie są tego efekty. To był moment. Auto rozgrzane, tu mamy odpowietrznik. Ja sobie tutaj taki zaworek odkręcany montuję. I w momencie odkręcenia to był moment i mamy płyn zielony, czyli test jest pozytywny. A montując ten tester tu na zbiorniczku wyrównawczym wychodził negatywny. Wyciągamy silnik, rozbieramy. Zobaczymy, czy to wina uszczelki pod głowicą, czy pęknięta tuleja. Silnik z renówki mamy już zdemontowany. Co dalej? Demontujemy instalację elektryczną, cały układ chłodzenia, skrzynię biegów, wieszam silnik na stojaku i przystępuję do rozebrania silnika. Ściągamy głowicę i zobaczymy, co zastaniemy w środku. Silnik mamy już odchudzony, czyli zdjęty, zdemontowany cały osprzęt. Tu mamy rozrząd na łańcuchu. Zobaczcie, rozrząd dosyć prosty, bardzo podobny do jednostki 2-litrowej DCI z renówki. Różni się tylko blokadą na wał korbowy. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj leży. To wszystko trzeba będzie oczywiście z powrotem zamontować. Większość rzeczy przyjdzie nowa, tak jak uszczelki, wszystkie uszczelniacze i tego typu sprawy. Co dalej? Słuchajcie, zdejmujemy rozrząd, demontujemy pokrywę zaworów, no i odkręcamy głowicę. Zobaczymy, co się stało. Czy będzie widać po uszczelce, czy puściła uszczelka pod głowicą, czy pękł blok albo pękła głowica. Zobaczymy, co tutaj się stało w tym konkretnie przypadku, z tego, co mogę Wam już powiedzieć. Zaraz przekręcę. Zobaczcie, jakie mokre trzonki zaworowe, zaworów wydechowych. Także na pewno ten silnik gdzieś, ten olej spalał, uszczelniacze na pewno do wymiany. Obrobimy również głowicę. Co do całego remontu tego silnika. Czy się uda go zrobić, czy się nie uda, dopiero stwierdzimy wszystko w momencie, gdy oddamy na sprawdzenie na szczelność głowicę oraz blok. Także biorę się do rozbierania. Głowicę mamy już zdemontowaną i co się okazało? Okazało się, że puściła uszczelka między cylindrami, tutaj w tym miejscu i tędy właśnie dostawał nam się płyn na cylindry. Ale w tych silnikach nagminnie dochodzi do pęknięcia cylindrów oraz bloków. Słuchajcie, pękają cylindry, pękają bloki na zewnątrz, pękają, kurde, w tych silnikach, słuchajcie, bloki w spływie olejowym do kanału wodnego i olej miesza się nam z płynem chłodniczym, cuda się dzieją. Tutaj mamy na razie, widać, co się stało, puściła uszczelka pod głowicą i zanim przystąpimy do jakichkolwiek, kurde, naprawy, oddajemy blok oraz głowicę na sprawdzenie szczelności. Jeżeli będzie wszystko ok, robimy szlif, ponieważ mamy zużyte cylindry, po chonie nie ma śladów, mnóstwo oleju wszędzie, także robimy szlif, tak, zakładamy tłoki, zakładamy dobrej jakości pierścienie, obrabiamy głowicę, która leży tu, tu widzisz też, jak nam hulał ten płyn i spaliny w tym miejscu. Myjemy wszystko i zaczniemy powoli składać. Silnik mamy rozebrany tak naprawdę już do ostatniej śrubki i jak mówiłem wcześniej,
wieziemy to wszystko na szlifiernię. Sprawdzamy szczelność bloku, sprawdzamy głowicę, bierzemy od razu ze sobą tłoki. Jeżeli tutaj będzie wszystko w porządku, robimy szlif. Słuchajcie, osiowanie stóp głównych wału korbowego, zamawiamy części i zaczynamy powoli składać. Oczywiście zrobimy regenerację głowicy. Co do głowicy, słuchajcie, jak nie będzie pęknięta, pokażę Wam, jak wyglądają trzonki zaworowe, bo trzonki zaworowe są bardzo wytarte. Blok ze szlifierni już mamy odebrany. Co było robione? Mamy zrobiony szlif plus 0,50, tak? Do tego odpowiednie pasowanie, oczywiście nowe tłoki i planowanie płaszczyzny bloku. Ja sobie to teraz przekręcę, zobaczcie jaki piękny chłon, jaka piękna jodełka. Przekręcimy. To już jest wszystko umyte, wylądowało w myjce Xton. I zobaczcie, mamy już zamontowane nowe dysze natryskowe, które są odpowiedzialne za chłodzenie denka tłoka. Tutaj w tym przypadku one są wprasowywane, należało je wyrwać, że tak powiem, i dopiero można było obrabiać blok. Także są zamontowane nowe, tak jak i nowe panewki główne. Ja już to sobie tutaj zwymiarowałem przy pomocy plasteliny. Zobaczcie. I wychodzi nam tutaj pasowanie poniżej 5 setek. Dokładnie plasteliną nie idzie tego zmierzyć, trzeba było mierzyć to średnicówką. Ale jeżeli robicie takie pasowanie orientacyjne, znaczy mierzenie orientacyjne i Wy wiecie, że macie od 4 do 5 setek tego pasowania, na panewkach głównych to pasowanie jest bardzo dobre i możecie to składać. A teraz Wam sprzedam, tajemnicę, jak zmierzyć, jak położyć taką plastelinę, żeby przykleiła się do wału, a nie przykleiła się do panewek, do stóp. Zobaczcie. Nie smarujemy tego olejem. Ja używam, słuchajcie, smaru silikonowego. Obojętnie jakiego producenta. Nieważne jest jaki producent. Smar silikonowy, bardzo cienko rozcieram to palcem. Słuchajcie, skręcam odpowiednią siłą. Po wymiarowaniu obowiązkowo nowe śruby. Skręcamy później wszystko na nowe śruby. Ja teraz jeszcze raz to wszystko wyczyszczę, słuchajcie, smaruję olejem, myję ten wał, zakładam nowe śruby, skręcam wszystko z odpowiednią siłą i przystąpimy do montażu tłoków. A co do tłoków? Tłoki również żeśmy przerobili, ale przy montażu tłoków opowiemy, jak to wszystko wygląda i dlaczego została przeprowadzony, że tak powiem, tuning. Wał korbowy mamy już zamontowany, oczywiście z nowymi panewkami i z nowymi śrubami. I teraz jak taki wał skręcić? Słuchajcie, tutaj w tym przypadku mamy pierwszy etap 20 Nm, drugi etap 20 Nm plus 60 stopni plus minus chyba 4 stopnie. Ja już tutaj na 20 Nm mam to wszystko skręcone. Jesteśmy już po drugim etapie. Zaraz będziemy to kręcili na 60 stopni. Tak. I zaraz Wam to wszystko pokażę. I jak taki wał skręcać? Słuchajcie, wał korbowy skręcamy od środka na zewnątrz, czyli tu, 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 tu i tu. Kręcimy. Dobrze, wał korbowy mamy już dokręcony. Tak jak Wam mówiłem, dokręcamy wał korbowy od środka na zewnątrz. Słuchajcie, sprawdzamy, czy się
leciutko kręci. Jak sprawdzić, czy jest to dobrze zrobione? Wał nie może się blokować, musi obracać się swobodnie. Oczywiście nie, jak będzie za luźno spasowany, to też będzie się swobodnie obracał. Ale my tu mamy zmierzone, że jest w tolerancji wszystko, spasowanie jest dobre. Co by było, gdyby wał był krzywy? Słuchajcie, byście zakręcili i wał korbowy za każdym razem, tu patrzymy, zatrzymywałby się w tej samej pozycji. Tutaj tego nie ma, on się zatrzymuje różnie. Raz tu, w zależności jak mocno zakręcę, także jest wszystko w porządku. Tak, bierzemy się za tłoki, zakładamy tłoki. Wał korbowy mamy zamontowany i przyszedł czas na montaż tłoków z korbowodami oraz nowymi panewkami. Co do tłoków. Tłoki przyszły nowe, słuchajcie, z pierścieniami. Tutaj mamy tłoki stare. Stare tłoki nie mają otworów spływowych pod pierścieniem olejowym, którym ten olej zgarniany mógłby odpłynąć. Te otworki tutaj nie rozwiązują problemu. Ja takie otwory frezuję na wylot. Zobaczcie. W tym przypadku jest taka konstrukcja tłoka, że będą tylko takie otwory spływowe dwa, ale to spełnia swoją rolę i wystarcza, tak? Tutaj te, które są po bokach, zostały po prostu też powiększone, bo tamte mikroskopijne są też troszeczkę za małe. Słuchajcie, co do pierścieni. Kompresyjny, tak? Piękny zamek. To są pierścienie, które przyszły z tłokami i tutaj wszystko, to jest pierwszy pierścień. Drugi. Zobaczcie, jaki zamek. Milimetr? A z milimetr będzie miał jak nie lepiej. Przecież ten pierścień się w ogóle do niczego nie nadaje. Już wiemy, że przy takim zamku ten silnik będzie brał olej. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda pierścień olejowy. Bo takiego pierścienia to Wy jeszcze na pewno nie widzieliście. Zobaczcie, to jest pierścień olejowy. Nie? Nie wiem, jak to kurde nazwać i jak to ma nie palić oleju. Zobaczcie, on jest taki tutaj mocno ponacinany dookoła. Takie blaszki. Sprężynka nie przychodzi do środka, która nam rozpiera pierścień. Sprężynka montowana jest na zewnątrz. Słuchajcie, dramat. No jak ten silnik ma nie palić oleju? Te silniki, które nam dostarczają producenci, są stworzone do poboru oleju. Brak otworów spływowych, kiepskiej jakości jakieś wynalazki. Słuchajcie, te pierścienie, bo to jak dla mnie to jest wynalazek. Zobaczcie, co ja z nim robię, nie? Patrzcie. No możecie sobie, nie wiem, patrzcie, wykręcić, skręcić. Pierścienie, słuchajcie, usuwamy. Zastępujemy pierścieniami primowskimi. Tak? Ja te pierścienie zamawiam, słuchajcie, przychodzą do mnie. Mam je tu. Olejowe, standardowe, słuchajcie, z frezowanym rowkiem. Piękne pierścienie ze sprężynką 2 mm. Zaraz je tutaj włożymy w cylinder, zobaczymy, jak ten pierścień, słuchajcie, nam się tutaj układa, jak się pasuje, jaki mamy zameczek. Zaraz będę musiał, no pięknie, tutaj do 2 dyszek, bez mierzenia. Patrzcie. Musisz doświetlić. Zaraz doświetlimy. Proszę. I ten silniczek będzie chodził. Tak samo tutaj ten, zastosujemy tutaj pierścień noskowy, ten też usuwamy i zobaczymy, jaki będzie zamek. Patrzcie, już tam pięknie, ładnie nam się to tutaj wszystko zamyka. Elegancko. Także frezujemy tłoki, zakładamy pierścienie poprawione i skręcamy wszystko ze sobą do kupy. Tłoki mamy już zamontowane. Do tego, słuchajcie, dobrej jakości pierścienie, już Wam to wcześniej mówiłem, tak? Oczywiście nowe panewki i jeszcze jest jedna rzecz, wjechały nowe korbowody. A dlaczego? Słuchajcie, dlaczego wjechały nowe korbowody? Wymierzyliśmy tulejki główki korbowodu, słuchajcie, zużycie 3-4 setki. Niestety nie dało rady tego założyć i nie opłacało się tego regenerować, ponieważ za 800 zł kupiliśmy nowiutkie, oryginalne korbowody. Co dalej? Co teraz robię? Mierzymy występ tłoka przy pomocy czujnika zegarowego. A dlaczego mierzymy występ tłoka? Żeby dobrać grubość uszczelki pod głowicę. Ale do tego silnika nie ma grubszych uszczelek, słuchajcie. Ja to tylko mierzę po to, żeby wiedzieć, czy to będzie działało, tak? Czy tłok nie będzie uderzał na głowicę albo zawory.
Tutaj niestety nie ma żadnych danych, trzeba korzystać z doświadczenia. Co warto jeszcze dodać, słuchajcie, już Wam to pokażę, jak to się mierzy. Tutaj jest występu tłoka, 4,5 dychy, niecałe 5 dych, tak? Czyli on wystaje nam niecałe pół milimetra nad głowicę. Grubość uszczelki 1,25, także tutaj będzie wszystko w porządku. Bierzemy się za remont teraz głowicy. Kładziemy, zaraz to zostanie wszystko wyczyszczone, otuszczone. Robimy remont głowicy i będziemy ją przykręcali. Dół silnika mamy już poskładany. Jesteśmy u mnie tutaj na górze na stanowisku, gdzie obrabiam głowicę i bierzemy się za obróbkę głowicy. Od czego zaczynamy? Słuchajcie, głowica leży tam, od wymiany prowadnic zaworowych. Wymieniamy 16 prowadnic zaworowych. Co dalej? Słuchajcie, wymieniamy. Znowu padło słowo wymieniamy. W tym silniku tak naprawdę wszystko, słuchajcie, wymieniamy. Wymieniamy 16 zaworów. A dlaczego należy zawory wymienić? Zobaczcie tutaj, jaki próg na trzonku zaworowym. Ja nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać, jak wytarty trzonek zaworu. Zaraz sobie to zmierzymy, ile tego zużycia jest. Jest to zawór wydechowy, czyli on ma gdzieś 500 na minusie. Jeżeli mamy trzonek zaworu 6, to ten trzonek zaworu wydechowego będzie miał 5,95, tak? I sobie zmierzymy 500 na minusie. I on tak ma. To jest taka troszeczkę dokładniejsza z zegarkiem suwmiarka. A zobaczcie, tutaj zejdziemy niżej, gdzie jest próg. Zobaczcie, co się będzie działo. Poczekajcie. 2,5 dychy, czyli 2 dychy zużycia. Można to jeszcze zmierzyć mikrometrem, żeby było pewne. Czekajcie, zmierzmy. Najpierw tutaj u góry, gdzie nie pracuje, gdzie jest wymiar 5,95, 500 brakuje do 6. Zjeżdżamy sobie niżej, zobaczymy, jakie mamy zużycie. Tak jak mówiłem, 72 dokładnie. 5,72. 72 minus 95, szefowa? Minus 23. No, 2 dychy zużycia. Także zawory jak najbardziej do wymiany. Zobaczcie, to są zawory, to są zawory wydechowe. Wydechowe, ale zobaczcie, jak tutaj wygląda pięknie zawór wydechowy. Jak on jest mocno wyrobiony. Już się tutaj, słuchajcie, spaliny dostawały do prowadnicy zaworowej. Tutaj wszystkie 16 zaworów do wymiany, do obróbki 16 gniazd zaworowych. Ja już mam je obrobione, ja to wszystko robię u siebie i zobaczcie, jak wyglądają obrobione gniazda zaworowe. Pięknie. Co dalej? Teraz zostaną wszystkie zawory dotarte, sprawdzona szczelność zaworów. Warto również dodać, że przed całą tą naprawą sprawdziliśmy szczelność płaszcza wodnego bloku oraz głowicy i od tego żeśmy zaczęli, tak? Czy ten remont będzie po prostu można przeprowadzić. Także głowica jest szczelna, blok jest szczelny, nic nie jest pęknięte. W następnym etapie dotrzemy zawory, zostanie głowica splanowana na planerce. Zostanie to wszystko umyte, zakładamy nowe uszczelniacze zaworowe, sprężyny zaworowe i będzie przygotowana do montażu. Czas na ostatni etap obróbki głowicy. Właśnie głowica jest w tym momencie planowana. Robimy płaszczyznę, tak? Myjemy wszystko, zakładamy uszczelniacze zaworowe, zakładamy sprężyny zaworowe, zabezpieczenie oczywiście zawory, sprawdzamy jeszcze raz szczelność zaworów przed montażem i kręcimy głowicę do bloku. Głowicę mamy już splanowaną. Mamy piękną, równą powierzchnię. Co dalej? W następnym etapie przystępujemy do mycia, ponieważ czystość podczas składania silnika jest bardzo ważna. Jeżeli Wy tego nie wydmuchacie, nie wymyjecie tych opiłków i złożycie tak silnik, to te opiłki po obróbce, czy to bloku, czy głowicy będą krążyły i w układzie chłodzenia, i w magistrali olejowej. Jeżeli będą krążyły, to będą doprowadzały po prostu do przedwczesnego zużycia silnika. Wiele przypadków jest takich, że po obróbce bloku źle umyty wał albo wału korbowego, źle umyty wał korbowy niedokładnie lub źle umyty blok. Słuchajcie, chwila, moment i silnik jest zatarty. Także czystość jest bardzo ważna. Nie składamy z wiórami, a przede wszystkim nie składamy z piachem. Także bierzemy głowicę, wysypiemy i idziemy do myjki i będziemy to teraz wszystko myli. Wkładamy do myjki ciśnieniowej 140 barów.
Później wszystko do sucha zostanie wydmuchane. O, i będziemy składali. To tutaj jest, pozawijało się rękawice, jak w inkubatorze, słuchajcie. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to myje. 45 stopni płyn. Jest skręcone troszeczkę. O, myjemy sobie szybę najpierw. A teraz przystąpimy do mycia. Głowica zregenerowana, słuchajcie, czyściutka, odtłuszczona. Uszczelka już pod głowicą na swoim miejscu i przystępujemy do montażu. Co warto jeszcze dodać? Wjechała nowiutka pompa oleju wraz z łańcuchem. Zakładamy głowicę, oczywiście, słuchajcie, wszystko musi być odtłuszczone. Zakładamy nowe szpilki, pamiętajcie o smarowaniu gwintów. Zakładamy głowicę. Nie mam gdzie chwycić. O, dobra. Starajcie się, słuchajcie, podczas montażu takiej głowicy za dużo nie szurać. Warto się wspomóc jakąś drugą osobą, która Wam pomoże to zamontować. Nie kładziemy na tulejkach i nie jeździmy w tą i z powrotem, ponieważ ta głowica się rysuje. Zakładamy szpilki i zaczynamy to wszystko skręcać. Przechodzimy do drugiego etapu. Kręcimy teraz na kąty. Musieliśmy zablokować, słuchajcie, silnik od stół, bo jest to bardzo duża siła przykręcenia. 3, 4. Głowicę mamy już dokręconą, słuchajcie, oraz pokrywę zaworów. Założyliśmy nowe dźwigienki oraz popychacze zaworowe. Pompa paliwowa z nowym o-ringiem na swoim miejscu, również pompa wakum. Co dalej? Przechodzimy do montażu rozrządu. Rozrząd składamy w tym silniku na blokadach. Jesteśmy w trakcie synchronizacji. Rozrząd z oryginału, nowiutka pompa wody. Teraz zostanie zsynchronizowany rozrząd, czyli ustawiamy wszystko tak, jak być powinno, blokujemy, sprawdzamy kilkukrotnie. Jeżeli będzie wszystko w porządku, wklejamy obudowę rozrządu z nowym uszczelniaczem. Rozrząd na swoim miejscu. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda rozrząd dobrze zsynchronizowany. Zawsze wychodzimy z wału. Wkręcamy blokadę na wał korbowy. Leciutko dokręcę. Blokujemy. I teraz przystępujemy do montażu blokady na wałki rozrządu. Blokady na wałki rozrządu muszą wchodzić delikatnie. Proszę bardzo, tak wygląda dobrze, prawidłowo zsynchronizowany rozrząd. Zakładamy obudowę rozrządu. Silnik nam powoli rośnie. Mamy już zamontowane 2 turbiny, tak? Pokrywę zaworów, słuchajcie, zsynchronizowany rozrząd, nowa pokrywa rozrządu wraz z uszczelniaczem. Z tej strony przystawka olejowa z filtrem olejowym oraz termostat. Co dalej? I to już jest ostatni moment, w którym można to zrobić. Nabijamy układ smarowania olejem, napełniamy.
ciśnieniowo. Ja do tego używam takiego oto urządzenia. Przelewam przez taki silnik około 1,5 litra oleju. Dlaczego to robię? Zobaczcie. Dlaczego to robię? Żeby napełnić całą magistralę olejową i żeby silnik przy pierwszym rozruchu miał jak najszybciej smarowanie. Żeby ten olej doszedł jak najszybciej do turbosprężarek, na panewki główne, na panewki korbowe, zanim poda to pompa olejowa i to wszystko odpowietrzy. Ja po prostu robię to za nią, że tak powiem. Tutaj przez kanał zasilający turbinkę podajemy olej, bijemy ciśnienie i już Wam mówię, gdzie ten olej idzie. Ten olej idzie, słuchajcie, wypływa hydraulikami. Tak? Idzie do głowicy, idzie na wał, do turbin, słuchajcie, tutaj także pierwsze odpalenie, chwilę tylko zakręcimy rozrusznikiem i będzie auto można odpalić bezpiecznie, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest pierwsze odpalenie. Od smarowania cała magistrala olejowa zalana olejem. Co dalej? Przystępujemy tak naprawdę do najczarniejszej pracy, przy tym silniku, czyli do mycia kolektora dolotowego. Chodźcie, coś Wam pokażę. Ja już go mam wstępnie umytego i nie jest już taki czarny, ale co ja Wam chciałem pokazać? Tym wszystkim. Wspaniała rzecz. Jest to dysza do mycia w trudno dostępnych miejscach, w kanałach na przykład olejowych, w bloku. Petarda, a ja Wam zaraz pokażę, jak będę mył tą dyszą, ten kolektor. Oczywiście myjka nagrzana 45 stopni. Zobaczcie, jak to wygląda. I to praktycznie się samo wciąga. Jedziemy, wkładamy. Wyszła tu, nie wiem czy widać. Tak, czyli jeździmy w tą i z powrotem. I taki kolektor w środku, tak jak w tym przypadku, jesteśmy w stanie dokładnie wyczyścić, tak? Także ja się biorę teraz za czyszczenie i zaraz będziemy go montowali. Silnik mamy już poskładany, zobaczcie jak to wszystko urosło. Ale to jeszcze nie koniec. Nie mamy wtryskiwaczy, wtryski są na sprawdzeniu, czekamy, zobaczymy czy są sprawne, czy trzeba będzie je regenerować, ewentualnie wymienić na nowe. Teraz tak, ściągamy to wszystko ze stojaka, zakładamy nowe koło dwumasowe, stare jest tu, stare koło jest uszkodzone. Zakładamy nowe koło dwumasowe i montujemy skrzynię biegów. W następnym etapie założymy przewody układu chłodzenia. Tą oto pajęczynę. Co jeszcze warto wiedzieć w przypadku tych silników? Obowiązkowo pokrywa zodną nowa. To jest oryginał. Zakładamy nowe. Także ściągamy, bierzemy się za montaż skrzyni. Silnik mamy poskładany. Co dalej? Słuchajcie. Wózek zdjęty z zawieszeniem i montujemy go tak teraz naprawdę do karoserii. Zakładamy wszystko, skręcamy, zalewamy świeżutkim olejem, odpowietrzamy układ paliwowy i niebawem pierwsze odpalenie. Drenówki, słuchajcie, już na swoim miejscu i zaraz go będziemy odpalali. Warto dodać pierwszy raz. Co jeszcze? Zamontowaliśmy 4 wtryskiwacze, które były poddane regeneracji. Na sam koniec wjechała pokrywa tutaj z odną, też nowa. Tak, teraz zalewamy silnik olejem. Tryski mamy odpięte. Zaraz to wszystko popodpinamy. Jeszcze raz możesz go zakręcić. Podpinamy wtryskiwacze. Ciemno tutaj mam. Tak. I oto pierwsze odpalenie renówki. Zobaczymy, czy od razu zapali. I czy w ogóle będzie chciała współpracować z nami. Warto zaznaczyć. Pierwsze.
Nie? Pięknie. Chwilę pochodzi. Słuchajcie, zaraz zgasimy. Zobaczymy, czy nie ma nigdzie wycieków. Rozgrzewamy, wystudzimy, znowu rozgrzejemy silnik i pierwsza wymiana oleju. Spuszczamy olej. Auto już chwilę chodziło, także rozgrzany. Piękny, ale już ciemnawy. Nie, to tylko tak się wydaje. Spuszczamy, weryfikujemy, wyciągamy filtr, rozcinamy i sprawdzamy, jak nam tutaj ten silnik się układa, dociera. I zaraz zalewamy świeżym olejem, jeżeli będzie wszystko w porządku i robimy 200 km i kolejna wymiana oleju. Olej mamy spuszczony, filtr rozcięty i proszę bardzo. Silnik bardzo ładnie nam się dociera, nie ma żadnych wiórów, gdzieś tam pojedyncze małe wiórki się trafiają, ale po złożeniu silnika takie rzeczy zawsze występują. Zalewamy go teraz świeżym olejem, robimy 200 km, spuszczamy olej i rozcinamy ponownie. Renówka na podnośniku. Mamy przejechane już ponad 200 km, spuszczony olej i rozcięty filtr oleju. I sprawdzamy, jak nam silnik się dociera. Słuchajcie, nie ma żadnych wiórów, jest czyściusieńko. Wygląda to bardzo ładnie. Co dalej? Zalewamy teraz silnik świeżym olejem i zaraz odpalamy. Silnik mamy zalany już świeżym olejem, oczywiście nowy filtr. I teraz autko odpalimy, pokażemy jak pracuje. Palimy. Zobaczcie, jak ładnie mruczy. Mam nadzieję, że na nagraniu będzie to słychać, że nie będzie dźwięk za mocno wyostrzony. Co dalej? Kolejna wymiana oleju za 2000 km i już następne interwały olejowe co 10 000 km. Słuchajcie, tutaj temat uważam za zamknięty. Jeżeli wytrwałeś do końca i podobał Ci się materiał, łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich.